Podczas naszej wycieczki na Węgry odwiedziliśmy również miejscowość i zamek Holoko. Najpierw opowiem Wam trochę o historii samego zamku, a o wiosce usłyszycie w drugiej części tego odcinka. Zamek Holoko, znany również jako Zamek Kruczego Kamienia, znajduje się w północnych Węgrzech i może pochwalić się bogatą historią, która poprzedza wojny osmańskie. Pierwotnie klan Kasic był właścicielem okolicznych ziem i zainicjował budowę centralnego elementu zamku – starożytnej kamiennej wieży. Ta początkowa faza mogła zostać ukończona przed inwazją mongolską w 1241 roku. Legenda zamku kręci się wokół Kacisia Andrasa, który podobno był zajęty budową pobliskiego zamku Strachowa. Zakochał się on w mężatce i zorganizował jej porwanie. Jednak jej starsza opiekunka, posiadająca magiczne zdolności, pomogła jej uciec. Opiekunka przywołała kruki, zwane potomstwem diabła, które każdej nocy kradły kamienie ze Strachowy, aby pomóc w budowie tego, co obecnie znamy jako zamek Holoku. Ostatecznie Lord Kasic ustąpił i uwolnił kobietę. Oddział klanu Kasic, Iles, posiadał wiele zamków na pobliskich wzgórzach. Lord Iles, Peter, miał 4 synów. Mikus rezydował na zamku Holoku, Loistak zarządzał zamkiem Somoszko, Peter II zarządzał zamkiem Bagleszko, a Michali był odnotowany jako pan Strachowa w dokumencie z 1310 roku. W tym samym też roku sprzymierzyli się z potężnym oligarchą Czakiem Mate i przekazali mu własność swoich zamków. Mikus prawdopodobnie zdecydował się dobrowolnie wesprzeć Czaka Mate, ponieważ w 1313 roku skutecznie obronił Holoku przed siłami królewskimi. Nawet królowi Andrzej Karoli Robertowi nie udało się go zdobyć w 1320 roku podczas długotrwałego konfliktu z wpływowymi oligarchami. Zamiast tego przekazał Holoko Szechenyi Tamasowi, kasztelanowi Lublo, ale dopiero po śmierci Czaka Mate w 1327 roku Szechenyi mógł przejąć w posiadanie. Dokonał on różnych rozbudów zamku, które w 1411 roku przeszły w ręce jego potomka Szechenyi László. W kolejnych latach Holoko doświadczał konfliktów z udziałem czeskich najemników husyckich Jana Giskry, którzy na krótko go okupowali. W 1442 roku na tym zamku Giskra podpisał razem z królem węgierskim Rozejm. Później okazało się, że Szechenyi László odzyskał koronę nad Holoko, ponieważ zastawił je wraz z wioskami swojemu zięciowi Losonci Albertowi za 16 000 forintów w złocie. I było to w roku 1454. W następnym roku Losonci Albert podarował zamek Lady Adwig i ich córce Annie. Król Maciej Korwin oficjalnie podarował Holoko Palatynowi Guti Orsag i Losonci Albertowi w 1461 roku. Przysługę tę Maciej potwierdził ponownie w roku 1481. W emocjonującym obrocie wydarzeń, gdy Osmanowie zdobyli zamek Nograd w 1544 roku, Holoko niemal z dnia na dzień przekształciło się w strategiczną fortecę pogranicza. Nieliczni dzielni obrońcy tej twierdzy dzielnie odpierali nieustępliwe najazdy Turków. Na ich czele stał wtedy odważny kapitan Georg, którego pojedynek na polach Bujak stał się legendą. Powróćmy do roku 1552.
Pasza Ali z Budy miał misję zdobycia każdego fortu w hrabstwie Nograd. Jeden po drugim Holoko wpadło w jego ręce z zaskakującą łatwością z powodu wewnętrznych konfliktów między jego kapitanami Saki Imre i Zaki Andras. Gdy Pasza Ali zażądał ich poddania, Imre ogarnął strach, gdy rozważał oddanie Holoko, ale jego zdecydowany brat Andras pozostał nieugięty wobec kapitulacji. W szokującym zwrocie akcji Imre dobył miecza na Andrasa, co doprowadziło do zdumiewająco bezkrwawego przejęcia władzy przez Alego w lipcu 1552 roku. Turcy pozostawili zaledwie 24 strażników, gdy kontynuowali swoją kampanię. Główny kapitan zamku w Egerze skutecznie wynegocjował zwrot fortu Holoko w 1593 roku. Jednak badanie przeprowadzone 3 lata później wykazało, że fort jest w opłakanym stanie. W związku z tym Sejm zarządził posiłki w roku 1608, ale niestety dokonano tylko minimalnych napraw. Zapisy z roku 1652 i 5 wskazują, że w murach pozostało zaledwie 20 chrześcijańskich obrońców. W tych burzliwych czasach w historii Węgier wyłania się fascynujący fakt. Wiele zamków szczyciło się 2 kapitanami. Jeden strzegł twierdzy, podczas gdy jego odpowiednik patrolował okoliczne tereny z huzarami. W ekscytującym rozwoju wydarzeń dla samego Holoko w roku 1663 również i ten zamek miał 2 kapitanów, nadzorujących jego obronę. W ekscytującej podróży przez historię znany turecki podróżnik i historyk Evliya Çelebi postawił stopę w Holoko w latach 1664–1666, pozostawiając nam żywy opis. Zauważył, że malowniczy 5-kątny zamek położony na szczycie wysokiego kopca szczycił się drewnianą bramą. W środku około 100 opuszczonych domów czekało na opowiedzenie swoich historii. Samotny kościół został przekształcony na meczet na cześć padyszaha, a w jego murach przewidziano zarówno magazyn, jak i zbrojownię. Wróćmy do roku 1683, kiedy król Polski Sobieski poprowadził swoje zwycięskie wojska przeciwko Osmanom i wyzwolił Holoko. Jednak król Habsburg Leopold miał inne plany. Nakazał zniszczenie zamku, podobnie jak jego poprzednicy, ale dopiero w 1711 roku, po wojnie o niepodległość księcia Rakoczego, rozkaz ten został niechętnie wypełniony. W roku 1718 Holoko było już określane jako ruina, ale 4 rodziny nadal nazywały je domem. Kolejny ekscytujący moment nadszedł w roku 1966, kiedy rozpoczęto wykopaliska zamku. Przez 3 dekady wzmacniano jego mury i ruszyły prace renowacyjne. W końcu w roku 1996 ten historyczny klejnot otworzył swoje drzwi dla chętnych gości. Emocje trwały, gdy renowacje wznowiono latem roku 2014 i zakończono rok później. Monumentalna renowacja osiągnęła punkt kulminacyjny w roku 2022, kiedy wieża zyskała oszałamiający nowy dach. I właśnie taki oto zamek możemy oglądać dzisiaj. Jak wcześniej wspomniałam, zamek mieści się w wiosce Holoko, o której trochę Wam opowiem. Wioska ta położona jest w północnej części Węgier, w komitacie Nograd. Sięga XIII wieku i przeszła znaczący rozwój w XVIII i XIX wieku. Ta etnograficzna wieś społeczności Palut wyróżnia się dobrze utrzymanymi tradycyjnymi drewnianymi strukturami oraz układem domów, gospodarstw i sadów. Uznana za niezwykłe zachowanie i przedstawienie wiejskiego życia sprzed wprowadzenia nowoczesnych metod rolniczych w 1987 roku uzyskała status Światowego Dziedzictwa UNESCO. Nazwę Holoko
można przetłumaczyć jako kruczy kamień w języku węgierskim. Zapisy historyczne ujawniają ewolucję zarówno wsi, jak i praktyk rolniczych. W 1782 roku Holuką zostało scharakteryzowane jako konwencjonalna osada z jedną ulicą. Następnie na wschód od głównej arterii komunikacyjnej pojawiła się druga ulica. Z mapy z roku 1885 wiemy, że wtedy już wioska wyglądała tak, jak widzimy ją dzisiaj. To tylko niewielka doza informacji na temat przepięknej wioski Holoco, jak i stojącego na jej wzgórzu zamku. Więcej możecie pewnie znaleźć w innych źródłach. I ja się z Wami na razie żegnam. Jak zwykle zapraszam do oglądania kolejnych odcinków.